Obóz zagłady w Treblince został założony w ramach akcji Reinhardt, której celem była likwidacja ludności żydowskiej. Znajdował się w odosobnionym miejscu w odległości 4 km od stacji kolejowej Treblinka na linii Warszawa-Białystok. Już w 1940 roku funkcjonował w okolicy obóz karny dla ludności polskiej, tzw. Treblinka I. Obóz rok później przekształcono w obóz pracy. Na miejsce masowej zagłady żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci wybrano teren w bezpośrednim sąsiedztwie Treblinki I, a powstały obóz zagłady, właściwie obóz śmierci, nazwano Treblinką II. Prace nad jej budową rozpoczęto na przełomie maja i czerwca 1942 roku. Zajmował około 20 hektarów powierzchni i był otoczony wysokim ogrodzeniem z drutu kolczastego, przetykanego sosnowymi gałęziami, by nie ujawniać tego, co działo się za drutami. Załoga obozu składała się z 30-40 Niemców i Austriaków, którzy zarządzali obozem, oraz kompanii strażników, około 100-120 osób, w większości pochodzenia ukraińskiego. Komendantem obozu był doktor medycyny Irmfried Eberl. Po nim funkcję objął Franz Stangl. Zastępcą komendanta był Kurt Franz. Pierwszy transport deportowanych przybył 23 lipca 1942 roku i przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Przywożono tu głównie Żydów z generalnego gubernatorstwa, ale przybywały także transporty z Białegostoku, getta w Terezinie oraz innych gett z Czech, Słowacji, Grecji, Bułgarii, Jugosławii, Związku Radzieckiego, a także Niemiec i Austrii. Trafiali tu również Romowie i Sinti z Polski oraz Niemiec. Dzienny kontyngent, wyznaczony początkowo na 6000 osób, szybko wzrastał. Tylko z samego warszawskiego getta od końca lipca do połowy września 1942 roku w trakcie wielu akcji wysiedleńczych wywieziono do Treblinki około 240 000 Żydów. Deportowano tu Żydów także z innych gett: Grodna, Kielc, Radomia, Łukowa, Włoszczowej, Sędziszowa, Szydłowca, Kozienic, Częstochowy, Łochowa. Byli to głównie polscy Żydzi. Ocalały z zagłady Jan Kiel-Wiernik twierdził, że w Treblince zgładzono 2 transporty Polaków. Stanisław Kohn zeznawał, że od czasu do czasu samochodami lub poszczególnymi wagonami przywożono również Polaków, ale było to bardzo rzadko. Polski kolejarz i żołnierz Armii Krajowej Franciszek Ząbecki utrzymywał z kolei, że do obozu przychodziły pojedyncze wagony więźniów z Pawiaka. Deportowanych uśmiercono za pomocą gazów spalinowych w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Wszystkie prace, od rozładunku transportu, selekcje na rampie kolejowej, aż do usunięcia z komór zwłok 5 do 6 tysięcy ludzi, były wykonane w ciągu 2-3 godzin. Oblicza się, że w obozie zagłady w Treblince zginęło około 800 000 ludzi. Był to największy ośrodek zagłady w generalnym gubernatorstwie, a zarazem drugi po Auschwitz-Birkenau w okupowanej Europie. Aby zatrzeć ślady zbrodni, zwłoki palono na specjalnie skonstruowanych rusztach. Z transportów wyłączano niewielką liczbę Żydów, przede wszystkim fachowców oraz młodych mężczyzn, których następnie zatrudniano w komandach pracujących na terenie obozu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Więźniowie, docelowo również skazani na śmierć, byli narażeni na głód, choroby oraz bestialstwo strażników. Z czasem wśród tych więźniów zawiązała się obozowa konspiracja. 2 sierpnia 1943 roku w obozie wybuchło powstanie, w trakcie którego zbiegło około 400 więźniów. Spośród nich wojnę przeżyło blisko 70. Po tym powstaniu obóz powoli zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 roku rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje. Wybudowano dom dla ukraińskiej rodziny, a teren obozu zaorano i zasiano łubinem.
Przed nadejściem frontu wschodniego zabudowania zostały spalone. Cześć pamięci wszystkim ofiarom obozu zagłady w Treblince. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.